Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku eksplorowaliśmy sobie dżunglę na Daxon, znowu z odruchowo chciałem to pokazać na mapie, ale oczywiście się w tej grze niestety nie da. W każdym razie zrobiliśmy chyba większość zadań, jeśli chodzi o właśnie tę eksplorację tej dżungli. Mamy tutaj jeszcze nieco zadań do oddania, także zobaczmy, z kim tutaj mamy pogadać. Ksarga to jest jeden z nich. To zadanie chyba nie ruszyłem dalej, nie wiem czy to mi zaliczyło. No i jest tam oczywiście Battle Circle też. Także dobra, chodźmy poszukać tych ludzi, tych Mandalorian, których chcemy. Ty nam tego raczej nie zlecałeś, ty jesteś kupcem i nas nie lubisz, chociaż pokonaliśmy cię w walce, to jestem ciekaw, czy to coś zmieni w jego dialogu. You here to gloat over your victories in the battle circle. Save it for someone else. So why are you back? Dobra, czyli tak naprawdę nic tutaj za bardzo nowego nie mamy. Jedyne co, no to możemy sobie tam pohandlować, ale tego nie potrzebuję. Tutaj mamy walki treningowe Mandalorian. Chodźmy, pogadajmy z tobą. You found Kumas, and alive no less. I suppose I should offer my gratitude. He's got a mind like a stunned Minoc, but he's got courage. He was evasive when I asked him what happened, however. Trying to survive in the jungle must have taken its toll. We'll see if Kumas will prove warrior enough to be worth all this trouble. No dobra, czyli to się udało i tu jest właśnie ten Kumus, także też z nim możemy zagadać. I was able to make it back to camp without encountering any other beasts. You have my gratitude. Please, don't tell anyone what happened. If the others were to know, I would be disgraced. No jasne, nie będziemy o tym tutaj dziś rozpowiadać. Generalnie to myślę, że możemy pójść spróbować te Battle Circle, chociaż... Znaczy, spróbuję trochę oszukać, mianowicie właśnie sobie jakieś buffy mocy aktywować, zanim walkę zacznę. Tak więc z kim tu mieliśmy pogadać? Z sierżantem? Chyba z sierżantem. Tak więc dobra, czekajcie. Odpalamy sobie to. Odpalamy sobie bitewną medytację. Odpalamy sobie też może jakiegoś Energy Shielda. Robimy quick save'a i gadamy z nim. Here to watch a fight or to participate? You choose to fight again. Now face a real Mandalorian warrior. Tagrin, what are your terms? Just fist and foot like you fight with Devril. Nothing else. Tagrin chooses to fight hand to hand. Remember, no weapons allowed, and absolutely no use of your force. Okej, gra mnie czyści z buffów, także no raczej na pewno przegramy, bo już to raz próbowałem zrobić, no i gościu zdecydowanie był ode mnie lepszy, bo ja też no oczywiście nie mam postaci zrobionej pod to, żeby bezpośrednio w walce walczyć, po prostu też mu no gdzieś tak pół HP jesteśmy mu w stanie zabrać, ale niestety nie więcej, gościu dobre uniki robi w ogóle. Także no niestety. The match between Jedi and Tagrin is over. Tagrin is the clear and honorable victor. Against any full Mandalorian, it appears you cannot win. Come back if you want a rematch. I'm sure that Tagrin could use the exercise. No i dobre pytanie w takim razie, jak my rozwiążemy tą sytuację, bo niestety nie wiem, czy dam radę zrobić to zadanie. Na poprzednim odcinku dostałem level, ale no oczywiście nie bardzo mogłem coś dać, jeśli chodzi o strength. Być może w sumie, dobra, wait, bo teoretycznie jest jakaś opcja na inny ekwipunek, o tym nie pomyślałem. Czy zbroję to mamy najlepszą? A kurde, tarczę chyba dobrą zużyłem przez to. Niestety, no nic, dobra, trudno. Zobaczmy, bo tu mamy te feromony, tutaj mamy na przykład dexterity +1, no to już by mi coś dało, generalnie. Survey gear to niekoniecznie. No tutaj te rzeczy niestety akurat fajnie rzeczy nie dają. Tutaj daje dexterity, fortitude. No dexterity to pewnie by było lepsze.
Jakiś pasek, tutaj mamy dexterity, to też niewiele mi daje. Oczywiście jeszcze mi bronię zabrało z ręki. Czyli chyba nie bardzo coś mam. Znaczy, no chyba, że weźmiemy sobie na przykład jakiś combat suit, który daje dużo więcej jakiegoś bonusu defensywnego. W sumie czemu nie? Możemy spróbować, tylko nie wiem, czy to będzie najlepsze. Bo tutaj na przykład mamy takie w ogóle ciekawe... O wow, czy to jest lepsze? W sumie trochę, bo jakby nie limituje użycia mocy. A tutaj też ma jakieś dodatkowe bonusy. Też saves fortitude, chociaż tutaj dostajemy z charyzmy i persuade'a, także raczej nie. To pytanie, co będzie lepsze? Znaczy, to jest lepsze do walki, na pewno już widzę. Ale nie wiem, czy w ogóle ten Mandalorian Combat Suit albo ten Zebrak Combat Suit nie będzie lepszy. Więc co, dobra, założę ten Zebrak Combat Suit. I spróbujmy jeszcze raz. Jak się nie uda, no to trudno. Here to watch a fight or to participate? You choose to fight again. Now face a real Mandalorian warrior. Tigrin, what are your terms? Just fist and foot like you fought with Devil. Nothing else. Tigrin chooses to fight hand to hand. Remember, no weapons allowed, and absolutely no use of your force. No dobra, to próbujemy jeszcze raz. Tym razem mamy teoretycznie lepszą obronę. Tylko że niestety jest problem z tym, że ja nie trafiam tych ataków. To jest mój największy problem w tej sytuacji, jak widać. Nie trafiłem dosłownie jeszcze ani jednego. O wow, no to kurwa... Zajebiście mi nie poszło. Dobra, czyli nie ma sensu próbować, bo... No ja po prostu gdzieś nie trafiam. Nie wiem, która statystyka zwiększa na to szansę, żeby trafić. Tak naprawdę. Pytanie, czy na przykład takie zwykłe ataki mają większą szansę na trafienie? Chyba nie. Tak samo misuję, jak i przy tym flare, a flare ma i tak największą szansę na zadanie większych obrażeń. Dobra, przeskipujmy to. Czyli no poszło mi zdecydowanie jeszcze gorzej niż wcześniej. Teraz tak, co ja miałem ubrane, to miałem ubrane, nie? Czyli to sobie bierzemy. No nic, dobra, trudno, czyli raczej tego zadania nie zrobię, przynajmniej na razie. Weźmy sobie ten miecz trandoshiański. I to jest mój vibromiecz, dobra. I musimy się zdecydowanie podleczyć, bo nie mamy życia. Tak więc zróbmy to na szybko. Może też trochę kreją, żeby tutaj nie marnować dla mojej postaci full mocy. Dobra. Czyli tak, zobaczmy jeszcze, jakie zadania mamy do poddawania. Battle Circle to wiemy. To też... Dobra, czyli... Tak naprawdę możemy chyba wrócić do Mandalora. Wydaje mi się. Także użyjmy Force Speeda. No i co, i ciśniemy w takim razie. Jest w tą stronę. Chyba, tak, bo on był... Czy on mógł być gdzieś tutaj? Nie, on był tu. Wydaje mi się. Dobra, tak więc wracamy się w tą część obozu tutaj. Mamy jakiegoś tylko gościa na patrolu i tu powinien być nasz Mandalor. Tak jest, możemy z nim zagadać. Kelborn said you dispatched some covert military scouts in the jungle with him. He spoke highly of your work. Zuka told me you helped out with some repairs around the base. I was hoping you'd prove yourself more with a lightsaber, but it's certainly a great help. The gate guard said you managed to kill a Zakeg. Those are tough beasts, Jedi. You've earned some respect around here. Sarga told me that you returned one of our sheep to the herd. You have gained some small prestige by helping Kumas. How many Kanaks did you have to kill to find those parts for Zuka? That was a tremendous help. I won't forget it. You've made quite a reputation around here. You did better than I thought you could. I was planning on heading to Isis tomorrow, but I'll move up the timetable and take you now. You won't be able to get to the Ebon Hawka from the city. If you need to grab anything from your ship, I'd do it now. No dobra, czyli możemy się już udać dalej na Onderon. Zapytajmy go na przykład o tych skautów i też o to. Kelborn told me that they were covert military and probably aligned with Colonel Tobin from ISIS. Kelborn doesn't think they'll send out any more scouts, but that doesn't mean there aren't more of them out there. Colonel Tobin is General Vaklu's right-hand man. Despite his martial skill, he handles himself as a functionary more than a warrior. Back when we were fighting Vaklu's resistance during the Mandalorian Wars, Vaklu wouldn't have any use for a poisonous Kinrath like Tobin. But Vaklu seems to have adapted well to peacetime.
When you were last here, you probably didn't even go to Onderon. The Republic knew that Onderon's fate would be decided on its jungle moon, not the planet itself. To begin with, when you talk about Onderon, you're really talking about the ancient walled city of Isis. It's the only inhabited settlement on the planet. It depends on who you ask. Queen Talia rules from the royal palace, but her cousin General Vaklu has a great deal of power in Isis as well. They disagree about many things, just like their citizens. We fought General Vaklu during the war, and he is a worthy adversary. Queen Talia is young and hardly a match for him. Onderon is a recent addition to the Republic, joining during one of the darker eras in Republic history. Since joining, the Republic has endured many wars and great battles. The people of Onderon don't possess the resolve and strength needed in these times. Many of them want to break away from the Republic. They want to go back to an earlier age when they could cower behind their walls. Their spinelessness made them easy to conquer. We're not self-sufficient here. We need supplies. Isis is the only place to go for them in this system. Not much choice, which is unfortunate, because their animosity towards Mandalorians makes it inconvenient to go there. I don't blame you. They're sad people. I have some things to look into. I'll talk to you later. Okej, dostaliśmy coś nowego. O! Okej, mam wszystkie części, żeby zmontować miecz świetlny. O kurwa. Dobra, to zanim pogadamy dalej z Mandalorem, to zdecydowanie wracamy na nasz statek. Idziemy pogadać z Bałodurem i skraftować sobie miecz. Bo to jest bardzo, bardzo ważne, co się stało z moją drugą bronią. A, bo ja to źle wyekwipowałem, dobra. My bad, my bad. Ciągle zapominam, że to jest tak. O, właśnie. To jest ten, to jest ten. Chyba to jest ten, w sumie nie wiem. Dobra, nieważne. Z tobą mam pogadać, nie? Ready to head back to your ship? Give the word and I'll take you there. Follow me. Dobra, to jest quick travel na Ebon Hawka, tak więc wróćmy się na Ebon Hawka. Pogadajmy z Bałodurem. Skraftujmy sobie miecz. A co tu się dzieje jeszcze na dobry początek? O! Co się z naszymi towarzyszami stało? What the fuck? Przecież przed chwilą byli ze mną. O! Okej. Mamy panią, którą widzieliśmy raz. Razem z tym Lordem Sithów, który na nas poluje. I nie mamy miecza świetlnego, żeby się bronić. Na szczęście te wibroostrza w ramach tutaj tego, jak działa wszystko, powinny wystarczyć. Kuźwa mać, ale to będzie trudna chyba walka. Nie wiem, czy ja ją mogę w ogóle wygrać. Wait, zróbmy sobie tak, zróbmy sobie może tak. Adrenalina, strength, heal. Tu weźmy sobie, żeby mieć zaawansowane medpaki. Dobra, na razie tyle. Podbafujmy się trochę. Generalnie. I teraz się podleczmy się i to mocno. I to medpakiem najlepiej. O, zaraz zginę. Nie wiem, czy wystarczy mi życia, że tak powiem. Dobra, jeszcze jeden medpak. Jezu, ona jest jakaś strasznie przejebanie mocna. Nie wiem, czy ja... Znaczy, wydaje mi się, że to może być walka, którą ja muszę przegrać. Chociaż nie jestem pewien. Może też tak nie być, a wtedy jesteśmy w dupie trochę. Mam wrażenie. Dobra, bitewna medytacja, jeszcze sobie odpalmy to. I się podleczmy jeszcze. Dobra, 2 medpaki po kolei, bo dostajemy w papę. Muszę mieć więcej HP, żeby tutaj cokolwiek robić. O, dobra, nie. Okej, czyli to nie jest walka, którą mogę przegrać. Okej. Load last save game. O, walka bez towarzyszy jest zdecydowanie trudna. Dobra, przeskipujmy sobie to, o ile mogę. Nie bardzo mogę, widzę. No dobra, to niestety musimy to obejrzeć. To może być tylko problem, jeżeli ja tej walki nie będę w stanie wygrać. Sam się jaka najlepsza jest na to teraz taktyka w takim razie. Znaczy myślę, że ją piorunami trzeba mocno atakować, bo to jest pewny damage. I ewentualnie healować się przy pomocy
medpaków właśnie, tych zaawansowanych. To jest chyba najlepsza taktyka, żeby tak to zrobić. No nic, zobaczymy. Okay. Czy to już mogę animację pominąć? Nie, niestety nie mogę. O, dobra, tu się jeszcze coś zbagowało. Dobra, no to nam i tak nic nie odpowie. Także po prostu walczymy. Dobra. Dobra, Battle Meditation na dobry początek i od razu pioruny. Lecimy od razu pioruny. Nie wiem, czy jakieś granaty w nią rzucać? Czemu nie? Spróbujemy. O Boże, jedyny, ale ona naprawdę ma potężny damage. To może być bardzo problematyczne. Nie wiem, czy nie będę musiał wczytać gry jakoś wcześniej. Generalnie. Kurde, szkoda, że mi ten zwykły atak dało. Bardzo tego nie chciałem. I jeszcze on tak długo się kuźwa animował. To jest w ogóle masakra, że to tak długo trwa. Dobra, jeszcze raz pioruny. Wow! Co ona mi zrobiła jeszcze niedobrego? Dobra, może nie pioruny, a medpakiet i pioruny. Okej, ona mnie w jakiś sposób ogłuszyła. Oj, anulowała mi przez to akcję. No super. Dobra, weźmy tu load game list. O kurwa mać, no to cały odcinek widzę, że poszedł się jobać chyba. Bo to jest gdzieś na samym jego początku. I teraz pytanie, czy mam próbować dalej walczyć? Szkoda, że ten autosave jest kurwa tutaj przed tym, kiedy się taka scenka zaczyna. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Ale jak teraz mi nie pójdzie, no to będę musiał wczytać grę, rozegrać to wszystko jeszcze raz i się zdecydowanie lepiej przygotować do tej walki. Generalnie. No to jest niestety minus robienia postaci, która na walce się nie skupia, jak widać. A nie sądziłem, że tutaj nagle taka trudna walka się nam stanie po prostu. Tym bardziej, że nasze dwie towarzyszki, które są z nami, wracały z nami na ten statek, nic tutaj nie było. Także nawet nie wiem, to trochę dziwne, że to się w tym momencie odpala, jakby takie trochę to jest z dupy i nie pasuje. No ale cóż. Dobra. Jeszcze raz. Mówię, nie wiem jaka jest kuźwa tutaj najlepsza taktyka. Chyba się nie będę buffować w żaden sposób. Tylko po prostu lecimy piorunki. Tu sobie od razu wybierzmy medpaka. No i lecimy walkę z nią po prostu. Jeżeli mogę piorunami dużo porobić, to będę to dużo piorunami robić. Dobra, ona mnie teraz niestety ogłuszyła. To może być bardzo problematyczne, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle to przeżyję. Dobra, przeżyłem. Piorunki. Medpakiet. Chyba muszę ją tak piorunki, medpakiet tak naprawdę próbować pokonać. Okej, już nie mam niestety piorunków. Ogólnie nie mam tutaj żadnych ataków. Znowu się nad granatami, ale dobra, no chyba musimy normalnie powalczyć. Tak naprawdę. Od razu wezmę medpakiet, czemu nie? Ja je trochę może marnuję w tym momencie, ale dzięki temu na pewno nie zginę. Dobra, weźmy sobie może ten zwyklejszy. I zróbmy tak. No, za chwilę powinienem pokonać. Także do 3 razy sztuka i chyba wyszło, tak jest. Dobra. My lightsaber. You've destroyed it. I yield, Master. It is as I heard through the Force. My life for yours. I have nothing to offer you. Your strength is superior. It is as I felt. Now I've seen everything. This woman, she's a Miraluka. I didn't think any were left in this part of the galaxy. Well, some of her wounds are pretty bad. Looks like she was already carrying her share of scars, though. I think she'll recover, yeah. She is a threat to us. I am not asking that she be harmed or interrogated, but she is of the Sith, and she has attacked us once. She should not be allowed to walk freely on the ship.
Okej, dostałem punkty ciemnej strony mocy z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego, czy to za ta opcja You pledge yourself to me? Bardzo możliwe, to chyba jeden z takich wybrałem, co może nie do końca było, wiecie, idealnie jako jasna strona mocy, no ale cóż. Czy w ogóle coś mam do tego haka? Chyba nie, chyba nic nie zebrałem, wydaje mi się. A nie, mam, okej, dobra, możemy sobie naprawić też, kurde, tego, ale dobra, to za chwilę. Zróbmy to w jakiejś sensownej kolejności. Po pierwsze chcę Baodura, który był chyba tutaj. Tak, bo chcę zrobić sobie miecz świetlny. Po to tu przyszedłem, cholera, nie żeby walczyć z tą kobietą, której imienia jeszcze nie pamiętam. Let me see what you have. That's everything. Now all you need is a little quiet time with the workbench. Double-bladed, one-handed. Zdecydowanie one-handed, double-bladed nie chcę. Okej, the focus crystal can be later changed. Dobra. Mamy tylko zielony miecz, tylko zielony kryształ znalazłem. No to musimy zrobić zielony, trzeba będzie go wymienić później, bo wolę raczej niebieski. Ale będziemy mieli mieczyk świetlny, jej! No dobra, okej, nie było tutaj żadnej wielkiej cutscenki ani niczego takiego. Czyli możemy sobie to wymienić na... O, skąd mam drugi miecz świetlny? Nie wiem, ale bardzo mi to pasuje. Mamy zielony, mamy niebieski, żółty. Także cóż, to jest zdecydowany upgrade, nice. To co najlepsze oczywiście. Dobra, zobaczmy od razu, czy możemy je sobie jakoś ulepszyć. Trochę się spodziewałem jakby większego takiego pierdolnięcia przy tym... wait, upgrade items, tak dobrze kliknąłem. Przy tworzeniu tego, a to takie po prostu, no prosto bardzo było. No dobra, widzę, że żadnych ulepszeń do tych mieczy nie mam. Kryształów innych też nie mam. Jestem ciekaw, skąd ten kryształ mi się wziął. To w ogóle brązowy niby, a nie żółty, ale to wygląda jakby był żółty bardziej zdecydowanie niż brązowy. No ale dobra, mamy miecze świetlne, 2. Także 2 będziemy sobie tutaj walczyć ładnie. Dobra, pytanie, co teraz robimy? Bo możemy pójść pogadać właśnie z tą kobietą Mariluka. Tak chyba się nazywa ta rasa. Dobra, znajdźmy ją, bo też do końca nie wiem, w którym ona ewentualnie miejscu na statku. Tu jest Kreja, z którą moglibyśmy też pogadać zapewne o tym. W sumie dobra, no jak już tu jestem, to zobaczmy, pogadamy trochę z towarzyszami, zobaczymy, czy to jakieś nowe rzeczy. You have befriended the seer. Her species does not see as we do. They perceive the galaxy through the Force, and it is how she found you. It is a rare gift squandered on her people. The Sith carry the battle to you, and you spare them. And as we travel, the empty places of this ship are filled. I hope your thoughts in this matter are clear. In saving her, you may destroy yourself. And do not mate with her. Whatever you may feel, whatever urges consume you, do not let them control you. Such a union would breed difficulties. What the fuck? Dobra, that's very random. Jeszcze z nią nawet nie pogadałem, a ta od razu mówi, żebym z nią nie uprawiał seksu. Co jest kurwa? What the fuck? That's so random. What? Oh, I think it is. Our lives are twined. I cannot have it twined with another. Like the servant of Atris, this one has other masters. Though blind, she has ties to darkness. Her presence here is a threat to us, to you. Do not underestimate her or her loyalty. To show mercy to a Sith is to invite a blade to your throat. You walk a fool's path, and I will not aid you in helping her. Ah, without a home, another exile. Her people are not prone to violence, war, or hatred, yet their planet is obliterated, scoured from the face of the galaxy, and all that remains is a Sith.
Też nie mieliśmy chyba żadnej rozmowy. Coś tu jest kurwa chyba nie tak. Jeśli chodzi o to, jak te dialogi się odblokowują. Nie wiem, czy to jest przez tego moda na ten jakiś locked content? Bo kurwa trochę ciągu przyczynowo-skutkowego mi tu brakuje i są wspomniane rzeczy, o których nie było mowy do tej pory. Coś tu jest chyba nie tak. You are right to trust your instincts. Something is wrong. It is only a matter of discovering what and why. If your instincts lead you to an answer, seek me out. Perhaps we will discuss more. Ask, and I will answer. Visas, czyli ona tak się musi nazywać generalnie. Dobra, możemy o to zapytać, czemu nie? She did nothing to your eyes that was not already there. She has forced this upon you, but such crude methods are the markings of the Sith. Close your eyes. Feel this ship around you. Listen to my words. Hear the sound of the handmaidens training in the cargo hold, her hands cutting the air. The welding of the droid as it goes about its work. Now, stretch out. Hear the rumble of hyperspace, the hum of the hyperdrive. Ignore distractions and focus on my voice. The breathing of the blinded one as she meditates in the dark. Now, listen deeper, past her breathing, and listen. As my feet walk from the ashes of Qatar, I shall not fear, for in fear lies death, and you are strong indeed. What you heard were surface thoughts only, but it is something that masters have trained for years and never learned. That is not the real question you should ask. Is such listening enough to perceive the world around you? It is not. Because to listen to the thoughts of another is much like attempting to see the universe only with your eyes. It is equally limiting. Now leave me be. I must rest. O proszę. I zwiększyła się maksymalna ilość punktów mocy, też influence skreją. Tam jeszcze o coś mogliśmy ją nowego zapytać, tak więc zróbmy to. Yes? Have you come with questions? O, możemy ją zapytać o lightsaber combat. That is something we will leave until we possess a lightsaber. But I have a fucking lightsaber. What the fuck? Ask, and I will answer. Coś tu jest bardzo, bardzo mocno nie tak. And? Because it was its time? Perhaps you should ask her. It begs many questions. Her people are not prone to violence, war, or hatred, yet their planet... Dobra, to już słyszeliśmy. Dobra, przeskipujmy to i chodźmy. Chodźmy z nią pogadać. Ciągle nie mogę jej imienia zapamiętać. Zaraz mam nadzieję, że to się, że tak powiem, poprawi. Tak więc chodźmy z nią, pogadajmy jeszcze. Być może powinienem to zrobić w pierwszej kolejności, bo Visas, okej, Visas, mam nadzieję, że to zapamiętam. Bo generalnie, mówię, coś tu jest nie tak, jeśli chodzi o te ciągi przyczynowo-skutkowe, kiedy te dialogi się odpalają, a kiedy nie. W każdym razie pogadajmy z nią. my life for yours. I am able to serve. If we enter battle, I will fight and die alongside you. I have not heard that question in some time. My flesh is healed, if that's the answer you seek. The scars are many and the causes equally so. It is of no importance. I felt you, heard you through the Force. It was like a sound at the edge of hearing,
And when I heard it, I found I could not ignore it. I serve my master. I am an emissary, a scout. My master was aware of a disturbance in the Force, but was unaware of its nature, of you. The disturbance is not something one feels from a living thing. There is little my master does not know, and that you eluded his sight for so long is significant. But I do not know why. You cannot. His vessel roams the borders of known space, and even I do not know where he travels. Until he calls for me, even if I could lead you to my master. I cannot permit you to find him until you are ready. If I bring you before my master untested, without your potential realized, then you will be lost to me, and I cannot allow that to happen. It would be as if one brought fire to a paradise valley, shattered a cavern of rare crystal, or blinded a painter. I cannot, I will not. I would die first, and gladly, to preserve you, untouched, unharmed. Now that I have found you, I cannot sacrifice what I have found. You will meet my master. It is inevitable. I have seen it. And when you stand before him and realize what you face, you must be prepared. Until then, I must protect you, help you, until you are ready. There's a greatness in you. A greatness that does not stem from the Force. It stems from who you are. And if my master does not understand you, cannot see you, then perhaps there is hope for us all. But if you seek to survive, then you must understand why this is so. There is much I see my master cannot. I fear it is because of my nature, the nature of my race. My people spend their lives seeing the galaxy, the energy streaming off stars, the growth of life, all things touched by the Force. It is not a subject which I have spoken of since its destruction. I've heard tales of Malachor. It is said that many of my people felt the end of the Mandalorian Wars from across the galaxy. But do not mistake me. I did not mean to draw comparisons between Qatar and Malachor. My homeworld still exists. It is intact. The planet was not destroyed. It remains. It orbits, dead in space. But nothing lives on its surface. It echoes, but there's no one left to hear it. I am not certain I did. I was there when the planet died. To see everything around you extinguished. It was as if I was blinded. It was as if the Force had been bled from the world. I imagine there are worse deaths, worse pain. But if there are, I do not know them. I was the only living thing remaining on the planet of Qatar, and my life, my agony, was a flicker in the darkness that was the planet. All that I had been connected to had been severed. Yes, but it was not survival. I still wonder what would have happened if I had died with the others. If perhaps there would have been some way to hide my presence from the galaxy. If only I had not felt that pain, that loss, as strongly as I did. But it could not be done.
when the life was bled from the planet. And yet somehow I remained. My master came for me. He walked upon the surface of my dead world. And there, lying in the bodies of my race, he took me for his own. And he made me see. And for the first time I saw the galaxy. And I wished to die. To this galaxy, my world, absent the currents and spectrums of the Force, was nothing but crude matter, rock, flesh, emptiness. He showed the flickering of life on other planets. The mass of beings that swarm through the empty places of the galaxy. To see such creatures, disconnected from themselves, their world, their place in it, unable to see the currents and how they affected everything around them. He showed me to make me believe in his cause. He convinced me the galaxy, all life, must die. He fed upon its ugliness, its screaming, and in its place, he left silence. And where there was chaos, he brought stillness and order. It was not a thing done with machines or weapons. The Force is far more terrible, and it touches more lives than any machine can hope to slay. For everyone that feels the Force, strongly, deeply, each one feels and perceives it in their own way. You have strengths, whether you know it or not, and my master has his. His power is great, and it comes from hunger. He is a wound in the Force, more presence than flesh. And in his wake, life dies, sacrificing itself to his hunger. And those who feel the Force strongly are beacons to his hunger. My people, my planet, would have been attacked in time. It was inevitable. Yet we could do nothing about it. The Jedi, the last council of the Jedi, came to our world to meet in secret. They hoped that perhaps among our people, they could achieve the clarity to see what was striking them from the darkness of the galaxy. They succeeded, but only in bringing him from the outer regions. And Qatar, with my kind, with the Jedi upon its surface, could no longer be ignored. And my people died. And the Jedi died. And there was no one left. Only me. No dobra, mamy, widzę, jeszcze dalej ten dialog. Zrobimy sobie dłuższy odcinek generalnie. Teraz, gdybym tą rozmowę w pierwszej kolejności zrobił, to więcej by miała sensu ta rozmowa z Kreją, którą mieliśmy wcześniej. No ale dobra, kontynuujmy jeszcze, dokończmy tą jej historię, tej jej planety Katar. No bo się okazuje, że tam się Rada Jedi spotkała też. He cannot deny his hunger for long. And any gathering of Jedi is something he cannot long resist. And now that the Jedi are vanishing, I do not know what will happen. Perhaps he will grow strong enough to eradicate all life, merely with his presence. I do not understand what you mean. They hoped to see the threat that had been stalking them, and they did. But they were unprepared for the magnitude of the threat. He cannot deny his hunger for long. And now... Dobra, okej, to już słyszeliśmy. No dobra. To chyba wszystko, jeśli o to chodzi. I will answer what I can, but my answers may prove useless to you. No dobra, mamy tutaj jeszcze, jak widzicie, mnóstwo opcji. Before you go, I must ask, why do you do this? Why do you seek to help me? Teach me? You must not do this. I cannot allow you to weaken yourself for me. So you say, but it is not something I have observed or seen.
I remember little of my homeworld before I entered my master's service. It is not as it was. There is little left of such memories. Or the planet itself. It is not a subject which I have spoken of since its destruction. No dobra, znowu się odpaliła ta rozmowa. Czy teraz gra mi pozwoli odejść? Tak. Dobra. Pogadamy z nią jeszcze, bo tam jest parę kwestii, o które nie zapytaliśmy jej. No ale to zrobimy sobie na początku tego odcinka, bo ten i tak wyszedł długi, zupełnie nieplanowanie. Chciałem sobie kuźwa mać wrócić tylko i wyłącznie na ten statek, żeby sobie te miecze świetlne zrobić, a wyszła taka cała sytuacja. No nic, pogadamy jeszcze pewnie z towarzyszami w odcinku kolejnym. No i jeżeli dobrze pójdzie czasowo, to polecimy też do tego ISIS na Onderonie, no i będziemy starali się odszukać pierwszego z tych mistrzów Jedi, których musimy odnaleźć jako nasze główne zdanie. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.